I bardzo blisko, jak widać, jesteśmy od osi. 10. Z takim ciężarem na takiej fabryce, no to musimy to bardzo precyzyjnie, powolutku robić. Ale my tu jesteśmy od godziny 7 rano, jest godzina 21. Jest. Młotyn, machen. Sprawdzimy sobie, czy mamy wszystkie zawiesia. Bo jeżeli nie, to musimy jechać na bazę, żeby wziąć więcej zawiesi. Ale mamy helikopter, spokojnie. To zobaczymy, czy te 28... Miałeś powiedzieć, że... A, właśnie na komputerze wskoczyło na 28. Igła. Tak sobie sprawdzamy 2 razy, żeby nie było potem podczas podnoszenia nieprzyjemności. Te mamy 300 ton balastu na palecie. Zapniemy sobie pasy i ruch cugi. Zaciągniemy z 10 ton. Właśnie poczekaj, stop. Tylko pozaciągało, jest w miarę spoko. 140 ton, Patryk, jedziemy. Ale jak tam jest 190 od Patryka. Tańcuję, no. 200. There has to be... O, jest. Dobra, stop. Stop, odchodzi. Wiesiek, tam uważnie kontroluj swoich ludzi, bo się przekręca trochę. Ile tam, Grzegorz, zostało do tej kropki jeszcze? 20 cm. Okej. Dobra, my schodzimy na dół. Dzień dobry, kolejny odcinek z Biskupca, a teraz przechodzimy już do fazy podnoszenia. Dzisiaj będziemy obracać żura w 180 stopni, będziemy przekładać balast paletę na drugą stronę, załadujemy sobie balasty na balast paletę, uzbroimy sobie, pokaż, może tutaj są zawiesia, uzbroimy sobie wszystko w zawiesia, w belki trawersowe i będziemy podpinać stary element i najprawdopodobniej, jak się też uda, to też nowy element wrzucimy, jeżeli wszystko ładnie pójdzie. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania. Wystarczy, że do osi hydromotoru będziemy mieli. Prosto padły. 5,5 metra. Wiesz co, no bo kontener tutaj stał i musimy, tak jak stał kontener, to musimy sobie jeszcze po jednej macie dołożyć. Tu będzie oś hydromotoru, musimy sobie jeszcze po jednej macie tutaj rzucić. Dobra. Tu damy 2,8. Tutaj będziemy mieć 28 metrów od osi do pobrania. Blachy mamy 4,80. Zobaczyć, te 4,80 to wystarczy nam do tego, czy nie? Przerzucić ją z tyłu na przód, wiesz? Dobra. Jeszcze troszkę. Jeszcze. Dobra. Kabel podciągałem, tak. Dobra, daj pomału głowę do góry. Będziemy... Patrz, aż będzie luźna ta nakręta, teta. Krzywo ci będzie wstawać. Dobra. Dobra, jest napięte. To teraz tak, patrz sobie tylko na wciągarkę i H2 sobie podjedź do góry, bez synchronizacji. Samą H2, żeby go wyprostować i potem podjedziemy nim trochę do góry. No i dobra, wystarczy, bo to drugą zanim się napnie, to będzie... A nie, jeszcze trochę daj, jeszcze, bo ta druga zanim się napnie, to jeszcze pójdzie do góry. Jeszcze daj do góry. Teraz sobie wypoziomowaliśmy hak i musimy go troszkę do góry podciągnąć, żeby założyć krańcówkę, bo troszeczkę dużo luzu zostawiliśmy liny, żeby go położyć. A teraz sobie włączymy 2 wciągarki naraz, żeby szły synchronicznie i podciągniemy to zblocze do góry. No i wciągnij tej liny tak dosyć sporo, żebyśmy potem ładnie sobie mogli zblocze położyć, żeby wiesz, żebyśmy tą krańcówkę mogli założyć. Będzie ok? To jest krańcówka i zakłada się po to, żeby zblocze... Operator się nie zapomniał i z bloczem nie wjechał w rolki, żeby był dystans haka od rolek. Nie wiadomo jak to... Okay, daj to w tą... O! Teraz tak, o coś takiego. O, jest. Dobra. Proszę te... Bolce możemy już włożyć do dziur. I patrz jeszcze, jak będziesz stawał do góry na te backstopy od siłowni, od tego, od wysięgnika głównego, że jak tam dojdą do tych, bo one się poszerzają, żeby ładnie te roleczki wchodziły w nie.
podniesiemy do góry, obrócimy się lekko, przesuniemy sobie maty dwie i w sumie będziemy uzbrajać. Uzbrajać, czyli będziemy sobie układać te balasty 12,5 tonowe na tą tackę, która teraz jest z tyłu, a potem się będzie zajmować, no tutaj przed nami, no bo będziemy się wychylać w drugą stronę. Ona ma stać z tyłu dźwigu, przeciwnie do elementu, którego podnosimy. Żeby tak streścić, to jak już będzie ta paleta tutaj z tyłu, to pokażemy, jak ona już rzeczywiście tu będzie z tyłu, to my tak naprawdę nie będziemy się z nią w ogóle obracać, tylko podniesiemy element i jako, że nie mamy tu miejsca na to, żeby się obracać, to weźmiemy go maksymalnie na siebie. Wtedy przebijemy na zero balastu na superlifcie parametry, jak już wejdziemy w te parametry, które możemy. Wcześniej sobie oczywiście sprawdzając, jakie to są parametry, no i sobie już bez tej palety obrócimy i odłożymy bardzo blisko siebie. Bo bardzo daleko siebie będziemy mieć z paletą, a bardzo blisko siebie już będziemy mieć bez palety. Bo nie ma na tyle miejsca, żeby się obracać. Chłopaki wykorzystali nasze narzędzie, żeby jeszcze dosypać pod jedną matę. Ale dobre takie urządzenie, no wielofunkcyjne jak widać. Używamy do bolcowania, do przewożenia elementów, jakichś tam młotków, breszek naszych, węży. A tutaj chłopaki wykorzystali do tego, co było chyba stworzone w ogóle to urządzenie, czyli do przewożenia piasku. Dobra, wystarczy Patryk, wystarczy, my już sobie wciągniemy te maty. Ciąg to do góry cały czas ten łeb i tyle. Oni już tam podrównali? Wiesz co, zaczekaj chwilkę, bo to nie gotowe. Weź to i no to zepsuj, żeby to nie dyndało, oni jeszcze tam nie wyrównali. Dobra, dobra, pomału dołeczek. Stop. Będzie git, będzie git. No teraz zobaczymy, jako że nam się nie chce przerzucać tej palety dźwigiem, to spróbujemy sobie to po prostu wziąć i samemu się obkręcić, tylko musimy zmierzyć, na jakiej odległości od osi ta paleta przechodzi. Masz? Co? I jeszcze luz jest? No to powinno przejść. Czyli powinno przejść. Bo mamy 11,5 metra paletę ustawioną. Ta jeszcze kolatki jeszcze 2,5 metra wystają poza obrys, czyli jak mamy... Ile macie? Ile? 14 metrów miałem na kolizję z kontenerem. A my mamy 11,5 plus 2,4. 13 przejdzie. Przejdzie, przejdzie. Przejdzie? No generalnie jest tak, że jak teraz jest obrócony lekko w prawą stronę tutaj do boku, to dźwig wie, że przód to jest tam, a tył to jest tam. I jak wychyli joystick do przodu, to pojedzie tam. A jak do tyłu, to pojedzie tam. A jakby się obkręcił tak jak był wcześniej, czyli w tą stronę, to dźwig będzie wiedział, że jest obkręcony w tamtą stronę i jak da do przodu, to pojedzie tam, a jak da do tyłu, to pojedzie tam. Chyba że jest źle ustawiony czujnik obrotu, że dźwig nie wie, w którym miejscu się jakby znajduje w położeniu, no to wtedy może głupoty robić, ale jeżeli jest prawidłowo ustawione 0 i 180 stopni, no to on wie, że tu jest przód, to jest tył i operator się nie musi zastanawiać, czy się obkręcił w tą stronę, czy w tą, tylko tak jak jest obkręcony, tak naciśnie i tak dźwig będzie jechał. Dobra, okej, to wystarczy, nie kręć się już. Dobra, kładź to na dół. Śmiało jest sobie. W międzyczasie do przodu powolutku. Położyliście, jako że mieliśmy paletę z tyłu na 11 metrach, a do podnoszenia będziemy mieć na 15, no to położyliśmy sobie ją z tyłu tutaj na 15, na 11, czyli na tym samym, co mieliśmy. I sobie podjedziemy do tyłu i podniesiemy głowę do góry, ale tą wciągarką, która jednocześnie ciągnie superlifta na dół. Czyli jak zobaczycie, to te szelki teraz schodzą w dół, dźwig jedzie do przodu, a promień superlifta się zwiększa na to, co chcemy. Generalnie po to, żebyśmy tylko przepięli tego bolca na wyższą dziurkę. No i to jest tyle. Na wyższej dziurce wtedy stawimy sobie zabolcowane na dole, a u góry, gdzie jest łatwiej przepinać te bolce, będziemy sobie bolcować. Tak to się zawsze robi, że tam u góry jest taka duża dziura i lepiej, o wiele lepiej jest tego bolca tam u góry zabolcować. Tu nie ma żadnej drabiny ani nic, jak widzicie. A że będziemy mieć na 15 metrach od osi, no to musimy sobie zjechać na tyle, że jak zaciągniemy ciężar na 15 metrach, no to ta paleta pójdzie do góry. Czyli musi być na odpowiedniej dziurze zabolcowana, czyli to musi w dół zjechać.
żadnego. Lifta to chyba jeszcze. No to będzie git. No możesz teraz też pokazać, o ile niżej te szelki są, a jeszcze nawet nie jesteśmy na 15,5 metrach, tylko gdzieś około 14. Te szelki już są o wiele niżej. A zejdą praktycznie, można powiedzieć, chyba prawie do ostatniej dziurki. Na 14,9. No to musisz dobić 15,5. Musicie jeszcze podjechać do przodu, Artur, możecie? To jedź do przodu i jedź na gość na siebie. Ale śmiało do przodu. Dobra, stop. Tylko podnieś do przodu, pół metra. Podjedź. Dobra, teraz już tyle, co naciągniemy. Siedź tam w kabinie, tylko nam poddasz góra, dół, a tutaj zabolcujemy to. Chodź, Artur, zabolcujemy. Dobra, możesz puścić. A gdzie jest mój duży młot? A tam, daj go. Dobra. Jest. Młotyn, machen. Dobra, to jedź do góry, odbolcujemy te prawidłowe wolce, które są już do odbolcowania. Uważaj, bo ci wyjedzie, wiesz? Dosyć tak ostro ci wyjedzie. O. Chyba że się obkręcimy po prostu. Dobra, to teraz, żeby być takim bardzo szczegółowym, no to jakby powtórzymy to, co powiedzieliśmy, tylko już tak obrazując to wszystko. Czyli jak widzicie, te bolce z tych szelek, które są na dole, myśmy je obniżyli. Zawolcowaliśmy je w najwyższej dziurze, bo tyle nam wyszło na 15,5 metra. Akurat dźwig jest idealnie na tym samym poziomie co taca. To jest 15,5 metra. Ona jeszcze będzie poprawiana, ta taca, ale generalnie chodziło nam o to tylko, żeby sobie już przepiąć te szelki. No one są ciężkie, żeby ich tam potem nie kombinować z nimi. I teraz sobie co zrobimy, to odpięliśmy te bolce u góry, które normalnie się odpina, jak się zapina Superlifta, te na takich dużych tych łezkach. Obkręcimy się na bok, żeby zrobić miejsce pod dźwig, który nam będzie tutaj ładował balasty. Potem sobie na pusto z tą tacą ustawimy idealnie na środek ciężkości tego demontowanego elementu i wtedy i tak już zostawimy tą tacę idealnie w tym miejscu, która ma być. Jeszcze sobie przygotujemy lekką platformę pod tą tacę, żeby nie stała byle gdzie jak na ziemi, tylko żeby była idealnie równiutko, fajnie na matach sobie stała, jeszcze maty podokładamy. No i wtedy już będziemy mogli zapinać zawiesia i być gotowi do podnoszenia. A teraz idziemy na przerwę. Proszę pana, teraz tak, sprawdzimy sobie, czy mamy wszystkie zawiesia. Bo jeżeli nie, to musimy jechać na bazę, żeby wziąć więcej zawiesia. A jakieś szpince? Ale mamy helikopter, spokojnie. Nie, już były raz sprawdzone, ale muszę jeszcze osobiście sprawdzić, bo nie wierzę nikomu. My musimy zebrać kilka mat stąd i dopiero wtedy, proszę pana, będziemy gotowi do podnoszenia. Podniesiemy, obrócimy, maty, balast, paleta wymierzona pod te i dopiero. Tak, zapniemy cię, dawaj tu, obkręcaj się. Sobie pójdziemy sprawdzić, czy to, co narysowaliśmy sobie tutaj względem konstrukcji, to powinno teoretycznie przełożyć się na 28 metrów od osi żurawia. Czy to rzeczywiście jest te 28, no bo nie daj Boże ktoś się pomylił i źle konstrukcję zrobił, albo zostaliśmy zły layout i te 28, które my sobie tam odmierzyliśmy do dźwigu, no to się nie przełoży na 28 metrów od osi. No trzeba takie rzeczy sprawdzić, żeby na 100% wiedzieć, że jak odłożymy tą paletę w tym miejscu, co mamy odłożyć, to się na pewno nic nie wydarzy. Zasada sprawdzenia będzie bardzo prosta. Zjedziemy sobie hakiem powyżej, lekko powyżej tego baniaka czy tej suszarki. Ustawimy go mniej więcej w osi i sobie sprawdzimy mniej więcej odległość. A potem dopiero już sobie dokładny środek ciężkości według rysunku naniesiemy i ustawimy hak dokładnie w tym miejscu, gdzie jest środek ciężkości, po to, żeby zbudować sobie już balast paletę w tym miejscu, co ma być. Tam se patrz na wyścięgnik, Patryk, nie? Żeby tam w tą rurę nie uderzyć. O, tak na szybko zmierzone, że tak, żeby też było widać hak, nie? Stań na środku i zobacz, że tak jak jest oś tej, to tak samo też widać nasz hak, jeżeli się w ogóle zrobi fokus na to. O, może do boku stań trochę, żebyś w osi stał, wiesz? O, stań sobie w osi, idealnie. O, i idealnie mamy hak w osi, nie? I to już wystarczy nam sprawdzić, że
Że mamy dobrze. To teraz tak, tu jest wylot, tu jest wlot. Tu jest... Odpal to zdjęcie, No, stój tak na razie. odpal to zdjęcie, ale te bez zawiesi tam było, bo to tak wyraźniej trochę, nie? Dobra, no to tutaj mają 15... Teraz gdzie jest wlot? Tam Wlot jest tam, czyli No tak to stoimy no to tutaj. patrzymy. Czyli 15 metrów od wlotu i 16 metrów jest 16,176 Ale to od jest od wylotu. całkowicie zewnętrznej. Całkowicie, które czyli zostało- nie cięcie, tylko Nie te cięcie, zewnętrzne. tylko to zewnętrzne jest, zobacz, na równi z supem, Artur, patrz. No i dobra, to tutaj będzie bardzo dokładnie. Ile to ma być? 16,176. Uważaj, bo tu smaru pełno. Ja mam idealnie na końcu. A, czekaj. Naciąg. Czekaj, nie naciąg. Czekaj. No tu będzie źle. To tak. Jak już mamy dobrze wierzyć, to mierzmy dobrze. No tak troszkę odpalili to, ale no powiedzmy coś takiego, no. No to oni tak tu odpalili. Dobra jest, może być. Wygląda na to, że ten stary rzeczywiście jest taki sam dokładnie jak nowy i jeżeli te projektanci dobrze podali środek ciężkości, no to mamy go zaznaczonego i możemy sobie mniej więcej ustawić już kotwicę dokładnie w tym miejscu, gdzie ma być. No i palety dokładnie w tym miejscu, gdzie ma być. No i potem tylko podokładać elementy i podnosić. No jeżeli środek ciężkości będzie źle, no to będziemy musieli dopasować się w ten sposób, a to będziemy widzieć podczas podnoszenia. No nie wiemy, ile jeszcze bałaganu zostało w środku, bo to jest stare urządzenie. Jeżeli by się okazało, że jest przesunięty dosyć znacznie w jedną stronę, a nie wstanie nam jeszcze do góry balast paleta załadowana, no bo będziemy pracować na dosyć dużym wytężeniu, to w ekstremalnym przypadku będziemy musieli ją przestawić o tyle, ile trzeba się będzie dopasować. Bo też nie można za bardzo naginać jej prawo-lewo. Ok, lekko ona się huśnie, ale to są dosłownie centymetry, żeby się tam dociągło, ale lepiej, żeby to po prostu ładnie, prosto wstało, bez bujania żadnego. To już ustawimy sobie docelowo, nie będziemy tu 2 razy jeździć. Jak już jesteś nad tym, to ustawiamy to tak, jak ma być. I sobie sprayem wymalujemy wszystko. A Ty sobie dokładnie zrobisz zdjęcie, jak Ci narysujemy i dokładnie zapiszesz, jaki masz odległość od osi i jaki masz kąt obrotu, żeby dokładnie się na to obrócić potem, dobra? Dobra. Artur poszedł do góry, bo lepiej będzie widział, jak zjedziemy hakiem na dół, to ja sobie tutaj mniej więcej mu postaram się pokazać, gdzie stoję i on postara się idealnie hak ustawić i nad środkiem tej suszarki i tutaj w prawo, lewo na środka ciężkości. Jak wszystko pójdzie dobrze, no to wstanie ładnie prosto. Wiesz co, zjechałbym tak z pół metra 30 centów nad rurę, żebyś widział, że idealnie jest w osi. Niech ona jest wtedy idealnie tak, jak ja stoję. Ty sobie też tak stań i lepiej nie będzie, panie. No to tak, jeszcze jest 10 metrów hak na dół. Widzisz mnie, Artur? Jak jestem ustawiony? Troszeczkę jestem w lewo od ciebie. Jeszcze troszkę. Igła, włączę synchro i będę obserwował. A ile jest? Na razie Patryk, wszystko stop. Teraz jest idealnie. Tak jak jesteś teraz. No to Patryk wychodzi na to, że też jest idealnie, tylko troszkę lewo, prawo, tam się uśta kotwica, nie? To teraz byliśmy w środku i pomierzyliśmy sobie dokładnie środek ciężkości, gdzie jest element i ustawiliśmy ten hak
tylko tyle, ile dokładnie jesteśmy w stanie ustawić. Wygląda na to, że jest dokładnie tak, jak zamierzyliśmy w planie podnoszenia. I na podstawie tego możesz pokazać, balast paleta mniej więcej wylądowała w tym miejscu. No jako, że wcześniej nie było miejsca, żeby więcej dosypać piasku, to tak jak chłopakom spraya zrobiliśmy, to muszą dosypać piasku, zrobić na zero. My na to położymy maty, żeby ta paleta też stała, no bo to 300 ton będzie, żeby stała na takim solidnym podłożu. Wymatujemy to ładnie i potem możemy już maty, te balasty układać na paletę. Dopiero wtedy. Generalnie to było nam trudno troszeczkę wyczaić idealnie prosto, bo była konstrukcja i różne przeszkody, gdzie ten środek jest, który na dole zaznaczyliśmy, żeby widzieć też hak względem tego. Więc no po prostu zrobiliśmy najprostszą rzecz, jaka jest, czyli spuściliśmy sznurek z obciążnikiem na dół, żeby w pionie był i wtedy wycelowaliśmy idealnie na dole na ten znaczek, który daliśmy, no a u góry ustawiliśmy hak. No taka prosta rzecz, ale no pomaga, nie? Położyliśmy maty w taki sposób, żeby można było tą paletę podnieść sobie, 2 metry przejechać z nią do tyłu i potem ją położyć jeszcze na platformie. Tak sobie sprawdzamy 2 razy, żeby nie było potem podczas podnoszenia nieprzyjemności. A stop. Troszkę główka na dół. Artur, wykręć troszeczkę. Dobra. A wykręć. Czekaj. O, coś takiego. Dołek. No nic. No teraz sobie tak jeszcze, żebyśmy mieli na 100% pewności, że nie uderzymy w tą paletę, bo musimy też trochę przejechać z ciężarem, to sobie zrobimy próbę. Jak już ostawiliśmy platformę pod paletę, to sobie ją położymy w miejscu takim, gdzie będziemy ją pobierać. Położymy sobie w takim miejscu, gdzie będziemy ją odkładać i jeżeli te obydwa miejsca będą ze sobą zgodne, no to jest wszystko ok. Siadamy. Jeszcze troszkę. Dobra, stop. Już nie pozostało nic innego, jak pozakładać balasty i jesteśmy gotowi do podnoszenia. No tylko zawiesia na hak jeszcze i to jest tyle. Także teraz sobie poukładamy jedna na drugi balasty na balast palecie. To jakaś godzinka nam zajmie, bo 24 sztuki po 12,5 ton. Skończyliśmy ładować balasty na balast paletę. Mamy 300 ton balastu na palecie. Paleta idealnie ustawiona. Mamy też ustawioną ją tak, że będziemy do tyłu 2 metry przejeżdżać, żeby ona sobie siadła jeszcze tutaj na naszych, no na tej platformie, którą sobie zrobiliśmy, żeby wszystko było ładnie dociśnięte, żeby nic nigdzie nie naciskało, nie uszkodziło tutaj asfaltu, ani gdzieś tutaj się nie przekrzywiło. Idealnie jest równo ustawiona, sprawdzaliśmy to. No i teraz tylko zapinamy zawiesia i można powiedzieć, najeżdżamy, zobaczymy, jak to pójdzie do góry. A gdybyście się jeszcze zastanawiali, ile maksymalnie możemy tutaj balastu włożyć, no to obecnie właśnie mamy tyle balastu. Mamy 300 ton balastu na superlifcie, mamy 180 ton balastu u góry standardowego, można powiedzieć, podstawowego balastu i między gąsienicami, to co widzicie, jeszcze jest 60 ton dodatkowego balastu. Tak, no pomału ruszamy z akcją. Teraz sobie skrócimy superlifta do 11 metrów, czyli te odciągi z 15,5 pójdą na 11. No dlatego, że mamy troszkę mało miejsca z tyłu i musimy się mieć opcję obrócenia. Obrócimy się do tyłu i zapinamy zawiesia, bo mamy z tyłu zawieszę. Dobra, ok. I teraz się obracamy w prawo. Czy wystarczy tak, jak jest, wiesz? Obraca, jak najedziemy sobie na tacę, wiesz, wejdziemy sobie do góry i sobie i tak te sznurki zapniemy profilaktycznie i tak, wiesz, żeby sobie odciągać te. Zrobimy próbę. Jakbyś tam zjechał też, pojechał teraz główką na dół i zjechał trochę, wiesz, na dół troszeczkę. To 2 krótkie! Czekaj! Drabina się da.
zapniemy sobie pasy i ruchcugi, żeby nam ładnie przeszła obok nowej suszarki, jako że ma bardzo mało miejsca. Na 11 metrach, no niestety na linkach troszeczkę za słabo. Trzeba będzie wziąć i troszeczkę przyciągnąć te szelki ruchcugami. No bo jak będziemy odkładać stary element, to dokładnie będziemy właśnie w tym miejscu, więc lepiej to zrobić wcześniej, mieć to przećwiczone, niż potem kombinować, jak to będzie wisiało na haku. Idzie? Chyba, minimalnie. To, że przeszło, oznacza, że tak jak sobie to narysowaliśmy z tymi ruchcugami, które pociągnęły te szelki, no to powiedzmy, że cieszy nas, że to przechodzi, że zbudowali to w tym miejscu, co mieli zbudować i mniej więcej, no my też nam się udało to przeciągnąć, tak żeby, no to jest chyba taka standardowa metoda, którą każdy stosuje, jak gdzieś te szelki zawadzają, no trzeba je po prostu mocniej przyciągnąć i tyle. A tutaj mamy zawiesia 80-tonowe, 4 sztuki, które tam będą szły do trawersów. Pod trawersem będziemy mieć też takie same, tylko że krótsze. Zawiniemy to od spodu, połączymy bardzo dużą szeklą. I to będzie całe zapięcie tak naprawdę. Lepiej to będzie chyba zobrazować, jak już będziemy zapinać, niż teraz to tłumaczyć, rysunki pokazywać. To dopiero pokażemy, jak już najedziemy, zapniemy to wszystko i połączymy razem do kupy. Wiem, że to nie jest takie proste, jak się mówi, ale tak próbujemy zrobić, dobra? Dobra. Górę mam trochę, ale to niech mnie no muszę. O dobra. No trzymaj. Ci tu trochę pomogę. Tego ustaw centralnie na środku. Centralnie na środku, to będziesz mógł sobie... O proszę, na dół. O tak. Czekaj. O tak. I teraz patrz, widzisz, luźniutko, nie spadnie, nie będziesz się denerwował. Bo że ci spadło, że się nie da. Trochę ci kantuje, bo w las tam, no. Hop, dużo. Teraz, Coś takiego. Jeszcze do trawersów zapniemy pasy od spodu, no i potem będziemy jechać się z tym siłować na drugą stronę, już do zapinania tam będzie troszeczkę więcej do posiłowania się. Linka do góry, obrót w prawo pomału. Jedziemy do góry, nie trzeba się będzie obkręcać, bo oni podwiozą te pasy ci tutaj pod to, wiesz? Tak, teraz już pomalutku sobie będziemy się obracać, pomalutku sobie będziemy tam najeżdżać i będziemy zapinać. Mamy dwie linki, jedna krótsza, jedna dłuższa, żeby te trawersy gdzieś tam nie latały w niekontrolowany sposób. No i zobaczymy, jak z tym starym pójdzie. No jeszcze też trochę potrwa. No, obracaj się, a jeszcze zobaczymy, jak się będziesz obracał. Te zawiesia to mamy po 3 tony na trawers, czyli pasy to tam nie są duże, bo są suche i są nowe, tekstylne, więc około 6 ton jest razem wszystkiego.
Jeszcze troszkę, jeszcze. Dobra, stop, stop, stop. No tutaj sobie zaznaczyliśmy, że jesteśmy 28 metrów od osi, na tej podstawie też tacę ustawialiśmy i tak naprawdę wszystko ustawialiśmy, więc tutaj z powrotem przejechaliśmy dokładnie w to samo miejsce. No i teraz mamy gwarancję, że dokładnie sobie ustawimy ten hak w tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. I tam my przejmiemy ją od siebie, wiesz? Ty, a gdzie jest Grzesiu? Bo by pan na tacę by nam patrzał. Potem ją sobie tam przerzucimy. Dobra, już jedną linkę mam, będę sobie odchodził w bok. Pociągnij, pociągnij, żeby wyprostować. Panie tutaj. Pełna zalina na dół i obrocikiem sobie dojeść do tego kąta. No wygląda, że te linki się nigdzie nie zaplątały nam i możemy sobie tu spokojnie najechać na to miejsce, na które sobie wcześniej wyznaczyliśmy. Teraz sobie spuścimy je na dół, teraz też nam się te linki przydadzą do tego, żeby te pasy sobie lekko naciągnąć w jedną stronę, to też pokażemy zaraz. Ona już jest tam na dole, idealnie tam w tym miejscu. Ciągnijcie tam też mocno, ciągnijcie tam też mocno. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jakbyś mnie nie słyszał przez jakieś 5-10 sekund, to możesz przerwać, nie? Jedziemy, jedziemy, wszystko ładnie na razie, ale spoko. Jeszcze. Jeszcze trochę na dół czas. To lepiej ciągnijcie to na boki te pasy, bo zaraz będziemy dotykać tego, żeby się one rozwarły. Dobra, stop, Patryk, stop. No, jeżeli chcecie na dół, to trzeba jeszcze te trawersy od siebie oddzielić, a pociągnąć za te pasy i z jednej i z drugiej strony. No, musielibyście te trawersy rozewrzeć po prostu. Się patrzę na to ja, tu po prawej strony, nie? Tam, gdzie od strony długiej liny, jakbyście mocno pociągnęli, tam dokładnie, gdzie była linka zaciągnięta, tylko tak z 2-3 chopa mocno, to one się rozewrzą. Jeszcze będziecie mieć trochę luzu, więc ja będę mógł wam trochę zjechać jeszcze niżej. Nie, ale my mamy podpisane szykle, także nie wiem, czy jest sens. A, to bardzo przepraszam. Zaciągniemy z 10 ton i potem popuścimy, damy po balast paletę. No i ładnie, nie? Dobra. A popuść. Powrotem, daj na dół. Właśnie, poczekaj, stop. Tutaj mamy OK, popuść troszeczkę. Dobra, wystarczy. Chodźcie tam do lifta, zapniemy lifta i postawimy tam Grzegorza, żeby patrzał na paletę. Tę odległość od osi tam taką samą i rozwieraj. Znaczy. Dobra. Jeszcze troszkę. I stop. Dobra, napnij sobie go trochę, pojedź na dół.
Dobra, napięty. Już nie luzuj bardziej. Wystarczająco. Grzegorza zostawimy, będzie się patrzał, czy się odrywa. Tylko pozaciągało jest w miarę spoko. Nic nie ma co się przyznać. 140 ton, Patryk, jedziemy. U mnie jeszcze siedzi, Artur u mnie siedzi na pewno. Okej, 180, Patryk. Siedzi jeszcze, nie? Nie idzie. Nie powyżej 200. Coś się rozkleja pomału, widzę. 80. Grzegorz, jak taca? Siedzi. A lift jak tam masz? Odległość lifta? 12,3. Dobra, idealo. Dobra, to ciągniemy jeszcze do 190 pomalutku. Ale jak tam jest 190 od Patryka. No u nas nie stało, czyli dobrze na razie. Nic się tu nie dzieje. Możemy jechać 195, Patryk. Jak powie Grzegorz Paleta? Siedzi. 195. Pracuje lekko. Już teraz zaczyna go brać. No ci mówię, 200 ton to spokojnie podejdzie. Będzie zaczął podnosić. Bo już zaczął pracować. Pracuje. Ciągnie 195. - 195. Dobra, jedziemy. A ty mówisz mi netto czy brutto? Małego mam 195 na. No dobra, jedź 200. Prawo, lewo na rok. Ale Tańcuje prawa, lewa. Tańcuje, no. 200. Dobra, 205 jedziemy. Trzymamy metry, robimy 205. 206. Dobra, 210 jedziemy. Ale tylko to mi mówi brutto, nie? To jeszcze nie mamy 200. łączę wszystkim. 210. Dobra, 215 jedziemy, 215. Tata siedzi. No, będzie trzeba ściągnąć czas. 215, 90% mamy. No dobra, to procentów mi nie mów, panie, tylko 220. Procenty lepiej nie są. No. Ale jak jeszcze nie stało żadnej strony, no to znaczy, że dobrze, że w miarę... Bo tak już by jedna strona, jakby chujowo było... Tata idzie. No dobra, nie będzie trzeba ściągnąć. Może. 220, bo okazuje mi, że tam nastało. No, tam szura sobie to na razie. Okej, jak u Ciebie, Artur, wszystko dobrze? A nie drgnęło póki co. Dobra, 225, jedziemy. Ale nie ma, nie dźwigaj. Jeszcze z piątkę nie podciągnę, z 50. On pomału teraz robi, wiesz, bardzo pomału. Ile masz? 224. No to daj 2 tonki do góry jeszcze, daj 2 do góry. To już tak trochę tańcuje, no to jeszcze niewidoczne, ale 2 tony do góry. Widać. Ogólnie będzie około 230 brutto. Artur, jak u Ciebie? Nic, a nic, zero ruchu, zero odzewu, nawet nie strzela, nie cyka, nic. No dobra, jak balest poleta, Grzegorz? 5 cm. Cała wstała? Tak, 5 cm jest nad ziemią. No to jest idealnie. Dobra, 2 tony do góry jeszcze, Patryk. A nie jest gdzieś tam przyklejone ani nic, nie? Nie. Na zębatce sklejone czy coś? Jak tam u Artura? Artur, jak druga strona? Bez zmian. To 2 tony do góry jeszcze, Patryk. No nie daje za wygraną. Zluzowała się jedna rolka, stop, zluzowała się jedna rolka. 3 tony do góry. To co, ty już, spokojnie. Ty już masz luz u siebie, tak? No taki wiesz, że deski się dało wyciągnąć, ale to nie jest luz, żebym ja widział, że tu coś tańczy, nie? Taki mikroluz. Oni się oczywiście Szparka. No to zaraz będzie wstawać, no. Dobra, 2 tony do góry, Patryk, 2 tony do góry. To chodzi o to, żeby nie poszła tak krzywo, no nie? Jeszcze nie było. Muszę zobaczyć, co Artura jest, spokojnie. Pytaj o Artura i wiem. Ile ma uraz? Dobra, stop na chwilkę, stop. Artur, jak u Ciebie, ile wstało? Ile szczeliny mamy? W zasadzie to nie pracuje góra-dół, tyle że te deski klinujące im nic jeszcze wyszły. się nie oderwało. Jeszcze się nie Ale to oderwa. jeszcze się nie podniosło jako tako. To idzie dobrze. Czyli na razie luz jest jeszcze, nie?
Na pewno, Lucjan, masz wszystko poodczepiane, poodpinane, nic tam nie trzyma? Żadna zębatka jest? Milimetr Okej. może, przy jednej rolce, Jeszcze przy daj, drugiej jeszcze. nie ma. Tu już więcej nic nie ma. Dobra, bo dobra, 2 tony do góry jeszcze, 2 tony do góry. Na udźwigu jest 243. Dobra. Co, Lucjan, możemy do góry trochę? Tak, jedź. Uważaj tam, proszę. Okej. 2 tony do góry jeszcze daj, panie, 2 tony do góry. Teraz ją wzięło. Zrobiła się szczelina u nas. Już poszła. Stop, Poszła. stop, Poszła do stop, góry. stop. Dobra. I lekko na niego, nie? Artur, u nas poszła Oderwała i się. oderwała się, ale poszła na dźwig, wiesz? Nie wiem jak od twojej strony. No u nas też tendencja jest, że napiera na dźwig, więc... Ale oderwała się? No to dobra. Dobra, ale czy z której strony ci się oderwała już? Nie. Ta szczelina, którą mieliśmy wcześniej, jak u was się oderwało, to tu się domknęła. No to jeszcze troszkę do góry. okej. Lucjan, jedziemy jeszcze damy troszkę do stonę góry? do góry. Dobra. Albo ze 2 tony niech da do góry. Tonę, na razie pomalutku. Pomalutku. Tona po tonie, 1 tonę do góry, Patryk. No, no już nie będzie wzrastać waga, tylko będzie bujnieją i... Oderwała się unik, odrywa się, spytaj go. Stop, 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 stop. Jeszcze stoi. Powiedz mi, czy się u was oderwała, bo ja chyba muszę troszkę głową na dół mimo wszystko pojechać, wiesz, żeby ją wrócić z powrotem, wiesz? Tylko czy się oderwała? Na to by wyglądało, ale u nas się podomykały szczeliny, także totalnie już w ogóle nie mamy. Dobra, Patryk, dosłownie tyle, ile ci tam 10 cm najwolniej jak się da główką na dół pojeść, bo nie chcemy, żeby się to na siebie ciągło, bo poszło to trochę na ciebie. Metry mamy 27,9, tak? Nie, no dobra, no ale poszło troszkę na ciebie, to weź trochę popuść głową na dół, z 10 centów dosłownie, nie? Dobra, No się spokojnie, ślizgła, spokojnie, ślizgła spokojnie. się, nie? No już się nawet nie kręci, nie? Prawie. No jest w powietrzu, nie? Nie. Wiem. Jest się tutaj, ślizga. jest, Szczelina, nie? Jest. Jeszcze troszkę, Patryk, jeszcze trochę. Nie wiem tam jak jest. To jest pewien tak, 2 mm szeregi jest. No i dobra, No i dobra, okej, to mamy już tutaj wyrównane, wiesz? teraz do góry nie da. Daj linkę do góry pomalutku. No bo tam idzie w Tu jest tamtą. luźno, Już przestanie iść. a tam jak Linka jest? góra, linka Oderwała góra. się. Stop, stop, stop. Całą. My mamy całą w powietrzu z naszej strony, Artur. A tam jak jest? To czekaj, zobaczymy. Artur, jak No jest? to tutaj nie jest w powietrzu. Centów stało, wiesz? Dobra, to co, mamy jak widać balast paletę w powietrzu. Trzymamy sobie tam powiedzmy 95% wagi na chwilę obecną. Tylko że tutaj klient jest bardzo skrupulatny co do tego, żeby to bardzo równo wstało, więc czekamy aż on podejmie decyzję, czy to wstało. To jest stary element, ten środek ciężkości był szacowany. Być może jeszcze gdzieś jest coś niedoważone. Zobaczymy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Dobra, wiesz co, podjedź jeszcze linką do góry troszeczkę. Zobaczymy, czy to tam gdzieś tam się poluzuje może. Linka do góry. Ona jest. Jest, tam cięższa jest. Jedziemy pomału linką do góry. Ciągnąć jeszcze do góry? Tak, pociąg jeszcze, no jest w powietrzu w jednym miejscu. Chcemy zobaczyć, czy jak pociągniesz to cokolwiek wstanie z drugiej strony, wiesz? To jest ok. Mają temperaturę? Dobra, stop. Jak tam u was, Artur? Dalej siedzi? Siedzi. To nie dobrze. No dobra, okej. To czekamy chwilkę. No tu mamy jakieś, wiesz, no 10 cm w powietrzu prawie, nie? Ja mogę go jeszcze ewentualnie spróbować wziąć i wyrównać. Idealnie, żeby było, wiesz, pojechać troszkę główką na dół, ale on nie napiera nam nigdzie tutaj, nie? On wstał i z jednej strony mam 5 cm, z drugiej strony mam 10 cm. Mogę trochę głową na dół pojechać, żeby, wiesz, idealnie go wyosiować, ale czy to coś da? Jak to jest na rolkach? Czy przepinamy? Nie, ostatni raz. Ostatni raz.
Dobra, okej. Lucjan podjął decyzję, że jedziemy ostatni raz leciutko do góry. Podjedziemy 5 cm, jak wstanie to ok, jak nie wstanie, no to wtedy rozpatrujemy od nowa. Jedziemy linka góra, Patryk. Linka góra, jeszcze. Dobra, stop, my mamy już 10 cm z każdej strony, w miarę równo to jest. A jak u was, chłopaki? To u nas dotyka na tej drugiej rolce na odcinku, nie wiem, 10 centymetrów, nawet nie. Ale nic nie wstało, nie? No żeby tak wstało w powietrze to nie, ale widać prześwit na 3/4 rolki. Ale jeszcze nie wstało. Większa, nie? Po prostu. To siedzi, panie. My mamy luźno, wiesz, wszystko prawo, lewo, przód, tył mamy prosto, więc... Więcej nie damy, bo ona jest krzywa, ona już, No, bo tam mamy prawie 15. no będzie, no. No, a tutaj Zero, nic. Nawet brechę wsadzają i to trzeba przesunąć, nie wiem, w lewo. No, trzeba, no. I to koniec. Moim zdaniem. No, trzeba. Dobra. Trzeba przesunąć pasy. Znaczy no, stało troszeczkę krzywo z jednej strony, a jako że mamy na U owinięte, mamy ładnie trawersy napięte, to mamy tą możliwość, że nie musimy na jakichś uszach podnosić. Możemy sobie po prostu przesunąć pasy w jedną stronę, żeby nam to równo wstało. Chcemy, żeby równo wstało. Środek ciężkości jest tutaj w naszą stronę bardziej przesunięty, bo nic się nie stanie, damy na dół, popuścimy, lekko przesuniemy. No wiadomo, to jest duży dźwig, ale tak to będzie mniej więcej. Ja bym w ogóle proponował, Artur, zrobić tak, że wy sobie przesuńcie po prostu te pasy tak jak my jesteśmy, a my zaciągniemy na luźnym obrocie, dobra? No spoko. Jeszcze Patryk, musimy zjechać do dołu. Mamy 202,5. Ale to chodzi już, Rosiek, nie? Czy nie? Teraz no, ani jedna strona się nie oderwała. Mamy ją ustawić, powinno być to. Ktoś miał weto, to proszę zgłosić. Nie, 2 tony śmiało. Ja tu już jestem, Artur. To jedziemy linką do góry jeszcze ze 2 tony. I zatrzymaj, jak będzie 10 cm. Zapytaj, jeżeli jest Lucjan u ciebie, to zapytaj o zgodę też. Nic się nie dzieje, bo Lucjana nie ma. Nie ma Lucjana u mnie. Jedziemy. Tylko poczekajcie. Odkleiło mi się, znowu idzie na dźwig bardziej niż... ale to minimalnie, dobra, bez znaczenia. No spróbuj jeszcze te 2 tony. 3 centy otwarło. A z obu stron ci się otwarło 2-3? Z obu stron, no niekoniecznie idealnie równo, ale nie tańczy, stoi w miejscu, nic się złego nie dzieje. No to dobra, jedziemy do góry. Jak będzie 10 centów, to zatrzymaj, bo z Lucjanem my 15 pojechali. Jedź linką do góry. Styka. A, że pstryka, to jeszcze nic, Wiesław. Stop. A jest około 10-15 centymetrów może. No. Jeszcze pojedźmy, Artur jedź. Jedź. Wiesz co, jesteś pewien? Na pewno? Tak, jestem pewien, jedź. Dobra, Wiesław mówi, że jeszcze, żeby pojechać 5 cm do góry. Spokojnie, do góry. To jedziemy. Nie wiem, czy to tak, bo tu luz jest, tu już widzę, nie? No nie wiem, czy tak, bo to... Dobra, spokojnie. A tam ile jest? Problem. 10 cm. Idzie. Idzie. I spokojnie, jak idzie, to, nie, to jedziemy do góry. Dobra, stop. Dobra, Jeszcze do góry ile dwa. masz tam u Jeszcze góry? 2 tony do góry. Spokojnie. Nie wiem ile, ale głowę bym już tam włożył. No to jest tam gdzieś... Poderwij jeszcze 2 tony. Jak tam, Lucjan? Bo już Ile puszczam. masz? Ile tam Spokojnie. masz? Nie siedzimy, jeszcze 2 tony. 25-30 cm luzu No. między jedną a drugą rolką. Mamy 25. Tutaj już trochę tańcowało, nie? Tak, spróbuj jeszcze poderwać. Jeszcze troszkę? Dobra, jeszcze trochę. Mamy zgodę, żeby jechać jeszcze troszkę do góry. Jedź do góry, zobaczymy jak u nas tu będzie. Jest 5 centów do góry daj. Luźny obrót. A siedź. Minimalnie tańczy, ale kurde, to jest milimetrowy... Dobra, stop. Ile już masz u góry u siebie, Artur? 35-40 centów, no równo idzie do góry, no nie wiem, chodźcie tu może ktoś zobacz.
Ale co nie ja może będę się patrzeć, co ja będę patrzał? No mówię ci, ale nie kantuje się, no winimy ją po prostu, niech się oderwie. Dużo jest w górze, no. Pływa sobie to tak na ona lewo, nie na prawo kantuje. ładnie. Co innego aby kantowała nam ranką, no to A, no dobrze, że kurde, wiesz. no. Nie, no takiej długości, taki przechył to Aby jeszcze... klin był, no to ją spopsujemy. Daj jeszcze do góry 2 tony. Daj. Lucjan, możemy dać? Na wieszek odpowiedzialny. Tak, jedziemy jeszcze. Dobra, 5 centów do góry jedziemy. Do góry jedziemy, zatrzymaj go jak 5 cm jeszcze pójdzie do góry, dobra? Jedziemy do góry. Ciśnie widzę? Nie odrywa, no. Prawie że widzisz, taką się przerywa, no nie? Opuść. Idzie. Niedużo brakuje, no. No mówię ci, że No dobra. Dobra, jedziemy 5 cm do góry, bo tu już wpływa nam, praktycznie już to jest to, nie? zaraz Tu jest Tam jest 3 takie... centy, trzymaj. no już zaraz puści. Duże to może... Idzie. Stało, no. Bardziej przekrzywia niż idzie, wiesz? Idzie. Dobra, stop. On nas już odjeżdża, więc będzie pływać. Jak u was jest? Do góry. Jak? Ja sądzę, że to pójdzie, wiesz? Do góry jedzie. Uważajcie, żeby to gdzieś nie odjechało. To się już Dało wam to? pojechało. To są grupowe Wiesz co, no jeszcze nie wstało, ale ile masz wstało, czyli tonę do góry poszło, Patryk? Poprawka numer 2, jeszcze troszeczkę pasy przesuniemy. Musi wstać idealnie, klient chce, żeby stało idealnie, więc poprawiamy i musi wstać idealnie równo, żeby tam się nic nie uszkodziło. Opuszczamy ciężar na dół, przesuwamy troszeczkę pasy w jedną stronę, 30 cm i ciągniemy jeszcze raz. No, ona się przesunęła, ta paleta, ładny kawałek już. Patrzę sobie tu na paletę, wszystko w porządku. Wiesz, że on samym odgnięciem ta się paleta podniosła. Myśmy tak naprawdę na razie nie ruszali liną, jedyne co, no nie ruszaliśmy liną, ale liny się dociągają mimo wszystko, dlatego to wstaje. Cała rama pracuje, ciężar przechodzi w tamtą stronę, więc lekko się wszystko kształca, przez to wstaje, nie? Generalnie najbardziej to liny się napinają, o te liny, o tutaj. One jak się napinają, no to wiadomo, że troszeczkę mają w sobie elastyczności, troszeczkę też do góry idzie. Cały dźwig pracuje też, więc na tej zasadzie to się podnosi do góry po prostu samo w sobie. Myśmy nawet nie ruszyli tą liną od superlifta w ogóle. No ale na 12 metrach ile mamy? Bo na 12 też odłożymy. To co, ciągniemy? No teraz jesteśmy lekko, jako że tu się dosłownie przesuwamy o jakieś tam 30 cm, tam taca przesunie się o 10 cm, ona nie będzie idealnie, ale to nie jest jakieś tam szkoda do tego, żeby podłożyć. Wiadomo, że każdy chce idealnie oderwać, ale jak ona się troszeczkę oderwie i leciutko zawędruje tam 10-15 cm w prawą czy lewą stronę, to się nic wielkiego nie wydarzy. 50, 50, 50, tak jak zawsze. Nie na ten, nie... Dobra, 100 jedziemy. Idziesz tam na drugą? Tylko nie wchodźcie, Wiesiu, tylko nie wkładajcie gdzieś głowy pomiędzy, Się nie jedź. wiesz, żeby was tam... Będziemy bez głowy. Mnie rolka średnio interesuje, ale twoje życie i wasze zdrowie mnie bardziej interesuje. Na to. U mnie idzie do góry, stop. Dobra, to u nas też już pomalutku zrywa, ale jeszcze chyba nie to. No to poczekaj, bo mi ucieka teraz od dźwigu, więc mógłby trochę głową pociągnąć na siebie w pierwszej fazie. No to jedziemy do góry głową na siebie 10 cm. Dobra, jest centra, daj do góry. Dobra, stop. Masz centralnie, tak? A ile oderwało się? No właśnie nie oderwało się, bo jak wycentrował, Bardzo to jechało dobrze. na dół. A pan tylko z jednej strony i pojechało do przodu. No to dobrze. A to mogę tak po 2 tony, jak on ciągle 2? Po dwie tony teraz ciągniemy. Tam jeszcze nie oderwało. No jeszcze stronę byś dał do góry, bo wstało znowu tylko z jednej rolki, nie wiem czemu. Dobra, Stało od CCK, od 20 jest oparte. to jedziemy linką do góry, 2 tony. 10 mm. 3. Try it. Jeszcze do góry teraz. 2 tony linką do góry, 2 tony mamy zezwolenie tutaj. But before was like 500 and here only is, you know. Now it's 20?
Yeah. There, and here we have 3 mm. Luźny obrót, linką dwie tony do góry. They must realize or they must observe that later coming more higher and you'll stay, you know. Yes, yes, yes. You know. No, that one will do perfect, even. There has to be, o jest. Dobra, stop. Stop, odchodzi. Odeszło od rolki, Lucia. Dobra, tylko tam poszło do 200, a ty masz równo, czy nie? Nie. Ja mam od strony gąsienicy większy luz, od strony 200 mniejszy. To wiadomo, wstało równo, tylko pojechało do przodu, to się szczeliny Jedziemy do góry. podupcyły. Ładnie okręcaj, wypychaj. Dobra, tylko nie wstawiajcie mi tam głowy. Jedziemy główką na siebie, 1 tonę. Główką samą. Bo tu mam troszeczkę jeszcze, to już jest nasze, no. Oderwało się tam? Abbiamo aiuto, abbiamo vari blackout. Dobra, jest cały w powietrzu. Roland, jeszcze do góry. Ale już jest cały, zobacz. Wiem, ale żeby mi wyjechało z rolki oporowej. Dobrze, ale czy mogę liną, czy bardziej w tą stronę potrzebujesz? Normalnie jedź do góry, żeby mi wyjechało. Dobra, my mamy cały w górze już, Patryk. 30 mm do góry, żeby poszło. Wiesz, prosto? Dobra, Patryk, zrób mi tylko fotkę teraz, bo tu już jest całe w powietrzu. Zrób mi proszę fotkę tego, dobra? Okej, dobra. Dobra, jedziemy linką do góry pomalutku. Panowie, trzymamy linki już? I druga strona też trzyma linki, panowie. Trzymamy linki, ładnie. A tam? Tu nie ma linii. Jedziemy linka góra. Jest już całe nasze, więc już waga ci nie wzrośnie. Jedziemy lina góra. Jedziemy, Roland, jedziemy, Roland. Jedziemy. Jedziemy. A ona trze czy nie? Jedziemy, Roland. Bo ja ci mogę teraz obrotem pojechać. Spokojnie, uważajcie z tamtej strony. Stop. Dobra, poszło. Dajcie troszeczkę do góry, bo to taka rolka. Linka góra, perfekt. Wyszło elegancko, linka góra. Idzie, tylko idzie. Okej, idzie. Dobra, stop. Masz już równo, nie streci. No nie, tylko zaraz będzie cofka, także chwila, niech się to uspokoi. Bo jak dam wyżej, to będę mógł sobie odjechać w lewo, tu z metra nawet, wiesz, także to ci się rozejdzie tam u ciebie. Musisz mi powiedzieć, Wiesiek, w którym momencie ja będę mógł dać głowę do góry. Jedziemy, tak jak idzie. My możemy śmiało jechać, jeżeli chodzi pod względem dźwigowym i tak dalej, to śmialutko możemy jechać do góry. Byćcie tu na dole, ja pójdę do góry. Ktoś też patrzy, bo tu ta szczelina, tak sobie idzie na... Ja widzę z boku, jedź! A my możemy już, Wiesiek, obrotem lekko chyba odjechać, nie? Jedziemy. Grzegorz, jak zobaczy, że będzie można jechać obrotem i z Wieskiem potwierdzi, to będziemy jechać obrotem lekko, żeby ci tam zwiększyła się szczelina, wiesz? Idziemy do góry teraz. To kontroluj, Artur, szczelinę, jedę do góry. Delikatnie się skręcił. Wyskręćcie tam. Teraz prosto. Przestańcie kręcić z tej strony, także tam kontrujcie. I jedziemy lina góra cały czas tak jak idzie. Wygląda na to, że się nic nie dzieje, ale idzie bardzo powolutku do góry, bo mamy, jak widzicie, bardzo mało miejsca. Po 2 przesunięciach zawiesi w jedną stronę, tam po 30 cm przesuwaliśmy je, 30 cm i jeszcze raz 30 no to się może zdarzyć, bo to jest stary element, więc to jest chyba normalne, że czasem po prostu trzeba, mamy taką opcję, mamy ładnie zawiesione wszystko, więc to jest żaden problem, żeby to popuścić na dół, przesunąć pasy, które są w miarę lekkie, w jedną, w drugą stronę, naciągnąć jeszcze raz. No, po dwóch przesunięciach cało idealnie i idzie prościutko teraz do góry. Dźwig mamy w parametrach. Wszystko, że tak powiem, jest na chwilę obecną zgodnie z planem. Może się wydawać, że to takie wszystko szybko leci na filmie, ale my tu jesteśmy od godziny 7 rano, jest godzina 21, dopiero idzie do góry, także to jakby też oddaje trochę, jak dużo tu jest wszystkich przygotowań, poprawek, ustawienia się i tak dalej. Ale i tak dobry czas, bo stare elementy jak się wyciąga, one lubią czasami właśnie zaskoczyć i środkiem ciężkości i wszystkim. No, kwestia dopasowania się na spokojnie sobie wyciągnięcia, jak już to wyjedzie, położymy na dół, no to będzie chwilka na odpoczynek. Dobra, no na chwilę obecną moja rola sprowadza się do tego, żeby tutaj patrzeć z góry
ewentualnie koordynować prawo-lewo. Mamy na dole jeszcze po obu stronach, z jednej strony Artura, z drugiej strony Grzegorza, też na radiach. Jeszcze chłopaków z firmy naszego klienta, którzy tutaj kontrolują wszystko na linkach, żeby to się nie obracało. Linek mamy chyba 4 przerzucone, żeby za każdym razem był dostęp do tej linki, żeby zawsze szło za nią złapać i zawsze mieć to odkręcać. Wiatr mamy zerowy praktycznie, więc mamy idealne warunki do podnoszenia. Raczej tutaj nic nie powinno nam zadmuchnąć, obrócić. Powinno to być w miarę wolniutki, fajny, kontrolowany sposób wyciągnięte. Tutaj trzeba było bardzo spokojnie, z zimną głową podejść, bez emocji. Wstawało z jednej strony, to wstało 10 cm, no to niestety siadamy z powrotem na dół, przesuwamy, wstało 10, znowu przesuwamy. No aż do momentu, kiedy wstało dokładnie, idealnie, równiutko z obu stron, bo tak sobie klient zażyczył, żeby tak to było, żeby tutaj nic niczego nie uszkodzić. No i tak to teraz poszło i tak sobie idzie idealnie w poziomie do góry. To będziemy mogli troszkę uciec do konstrukcji w prawo, żeby tam po lewej szynoprzewodów wyjechać. No i idę zobaczyć na te szybkoprzewody. Roland. Jestem. Jak to wyjdzie dolnym grzbietem na wysokość daszku, to będziemy powoli to próbować zabierać na siebie. Przynajmniej z 1,2 m, bo tam wystają te wszystkie galoty od tej rury, co zdemontowali. Tak, stoję i patrzę na nie, tylko ktoś musi też z drugiej strony patrzeć od dołu albo jakoś, żeby nie tam z konstrukcji od waszej strony, nie? Tu jest wszystko pod kontrolą. No dobra, no ja mam na razie spoko, jeszcze z kilka metrów można podjechać, zanim w galoty dojdzie. Tam mi trochę maleje, no bo liny wciągam, nie? To też ciężar trochę znika. No, to taka kolejna ciekawostka, anegdotka taka od Karola Strasburgera. Waga troszeczkę minimalnie maleje, dlatego że no, mamy bardzo dużo liny, przelinowane na 2x10, więc po prostu jak wciągamy tą linę na bęben, no to wiadomo, że tam parę ton tej liny, którą wciągniemy na bęben, też pójdzie, nie? Więc trzeba też brać takie rzeczy pod uwagę. No ale tutaj mamy zapas. Wiesiek, tam uważnie kontroluj swoich ludzi, bo się przekręca trochę, bo już wiatr pomalutku zaczyna nas łapać, wiesz, to jest mały wiatr, ale jednak mimo wszystko, wiesz. Najlepiej, żeby obydwoje po jednej stronie stali, jeden ciągnie, drugi puszcza, nie? Tamta strona musiałaby troszeczkę podciągnąć, druga strona. Musicie troszkę podciągnąć, albo chłopaki u góry, albo tam na dole, jeżeli dasz radę. O, tak idzie, dobrze robisz. Dobra, tak wystarczy na razie. Jeszcze z 2-3 metry i będziemy poza tą trasą kablową. To wtedy będziemy mogli sobie lekko już odjechać nad traskę kablową i troszkę wziąć na siebie też. Ty, Artur, jesteś już po drugiej stronie? Widzisz, jak tam wygląda? Tak, ja tu mam luz jak w hip-hopie. Dobra, stop. Tam musicie pociągnąć. Dobra, jedziemy linkami do góry. No ze 2 metry do góry, 3 musimy pojechać liną i będziemy mogli sobie nawet na wsteku pojechać do tyłu tyle, ile potrzebujemy. Dobra, jedziemy śmiało do góry liną. To ja proponuję, jedź sobie tam, Patryk, nie zakłócam Ci pracy. Jak wyjedziemy na trasę kablową całą rurą, to damy troszeczkę w lewo i pojedziemy do tyłu. To nie będzie trzeba nad żadne barierki wychodzić dodatkowo. Dobra, okej, jeszcze z metra, wiesz? Dobra, Patryk, pomalutku jedź obrocikiem w lewo. No, pomalutku zwalniamy obrocik i hamujemy do zera, obrocik. Pomalutku hamujemy obrocik do zera. Hamujcie, bo musicie do góry jechać, bo uderzymy może w trakcję, co? Nie, już jest metra nad trakcją, Wiesiek. Ja tu siedzę i patrzę, metra nad trakcją już jest, do tego jechaliśmy. Metra nad trakcją już jest, jedziemy. Linka do góry śmiało. I co, możemy jechać gąsienicami? Grzesiu, jak tam jesteś, Grzesiu? A co tam, ty? Grzegorz, szedłbyś tam zobaczyć, bo będziemy przejeżdżać do tyłu, patrzał na paletę, patrzał na gąsienicę, żeby tam nikogo nie rozjechać, dobra? Idę do gąsienicy. W kierunku tyłu jest kreska 2,5 metra. A, dobra. Okej, to teraz już jedziemy gąsienicami do tyłu, bardzo powolutku. Mamy obserwatora tam z tyłu na balaspalecie i obserwatora tam z boku też dźwigu, żeby tam nikogo nie przejechać oczywiście, żeby było fajnie, bezpiecznie. Odjedziemy tyle, ile mieliśmy w planie, żeby tą paletę do tyłu wyciągnąć. No i wtedy się będziemy z tym obkręcać, obracać i jechać dalej.
Że będziemy bezpośrednio przy tym i na tych 11 metrach, 12 metrach, a dopiero odpinamy balast paletę, nie? Niech ona se siądzie, jak będziesz jechał do góry, ona se fajnie siądzie, Artur będzie patrzał, ale na 12 metrach ją dopiero być bardzo, bardzo blisko wysięgnika. Chłopaki muszą bardzo dobrze pilnować tych linek. Dobra, dobra, okej, to ja tam pójdę tylko z drugiej strony. Jedziemy śmiało linką do góry, jak przyjdziemy do góry tam wystarczająco dużo, to się z powrotem obrócisz w prawo troszeczkę, żebyśmy sobie położyli paletę, wiesz? Ja tam idę na samą górę do Lucjana, będę wszystko widział. Tam tak mamy przygotowane. Nie ma, ja nie mam pytań. Pan jest boss. Bardzo, bardzo powolutku w prawo obrotem i Lina góra śmiało cały czas. No jedziemy jeszcze obrocikiem, jedziemy, tak idzie. Muszę się cofnąć, Wiesiek, żeby mi te balasty tam się ułożyły. Tak, już, a będziemy odpinać. Jakby chciał, to jeszcze można troszkę dać w prawo, to będzie idealnie. No a wolałbym nie, wiesz, bo już jesteśmy dosyć blisko tej konstrukcji, wolałbym nie. I już teraz jedziemy na 12 metrów po to, żebyśmy sobie mogli go obrócić, odpiąć paletę i obrócimy się leciutko w lewo, żeby się szło nim obkręcić. I tam byście musieli na tych linkach być Grzegorz i Artur, jeden na jednej, drugi na drugiej, żeby wam we dwójkę, żeby to ciągnąć. Ja będę wam mówił, któremu szybciej, który wolniej tutaj z góry, wiesz? A, te linki. Tak, na tych linkach co ciągną, to będziemy musieli wam, wiesz, dobrze patrzeć też. Ta siadła, mam 3,8 tony. No to jedź, to teraz będzie wzrastać, nie? Jak ci będzie siadać, bo będziesz jechał głową na siebie, będzie się luzować paleta i jak ci będzie wzrastać. Nie, to zaraz wejdziemy, jak już dojdziemy 12 metrów od osi, to odpinamy. Nie ma to jak się obrócisz, to nie pójdzie. Nie, dlatego mamy podczepione to wszystko było w planie. Mamy te ruchcugi podczepione, No. żeby żeby tam przeszło od drugiej strony. Jak masz 3.1 i masz zielonym, no to jedź na te 12, bo to jest nasz parametr, nie Artur? No teraz musimy najechać na jakieś 12 metrów od osi, bo to jest parametr, na którym możemy odpiąć balast paletę i wbić zerowy balast z tyłu, że robimy na zerowym balaście. No jak widać, to jest bardzo, bardzo blisko żurawia, no ale no, jest to spowodowane po prostu no, wagą tego, no to jest bardzo, bardzo ciężkie. Dobra, to powolutku i tak już sobie wygasimy, wiesz, jedź głowa na siebie, głowa na siebie, głowa na siebie, głowa na siebie, głowa na siebie. Powolutku. Wiemy. Jeszcze. Głowa, jeszcze. Jeszcze. Dobra, stop. Ile masz? 12,6. No jedź, główka na siebie, No ale minimalnego jest 10, więc nawet jak pójdzie trochę bardziej na ciebie, to się nic nie stanie.
Odpinamy tego lifta, ty nie? No tak, odpinamy. Dawaj E do góry, tym na dół i trzymaj tą odległość. Dobra, no to jest ten moment, kiedy możemy sobie już odpiąć balast paletę. Chłopaki tam na dole sobie patrzą, jak widać. I no co, Superlift jedzie na dół, wysięgnik jedzie też na dół, czyli robimy taki rozchył jakby, nie? I jadąc z tym... No już mam 8,5 tony. No dobra, ale maksymalną E masz ile? 21. No to jedź śmiało, bo oni jeszcze tego nie mają luźnego. Dobra, okej, przepraszam, bo się zaciąłem. Jedziemy Superliftem na dół i głową na dół, bo jak ciągniemy Superlifta na dół, to ciągniemy też głowę, więc musimy utrzymywać cały czas tą odległość mniej więcej od osi. No jako że jesteśmy tutaj no, dosyć dużym wytężeniu i pracujemy i bardzo blisko, jak widać, jesteśmy od osi. 10. No jeszcze im się nie luzują, jeszcze jedź. No 12. Gdzieś jeszcze 2 metry bliżej możemy podjechać, ale no nie ma na razie takiego sensu. Na razie to tylko sobie... Jak będzie bliżej od osi, Patryk, to się nic nie stanie, wiesz? Ważne, żeby nie było dalej. Mamy 12 metrów od osi, o dźwigu 255 ton, z odpiętą już balast paletą. Chłopaki jedyne co robią, to sobie przywieszą takie pasy i rozsługami do takich punktów mocowania sobie dociągniemy te odciągi po to, żeby one przeszły koło tamtego nowego wybudowanego. Jak tego nie naciągniemy, no to one nie przechodzą, więc musimy dwie rzeczy zrobić. Najpierw sobie to zabezpieczyć, podciągnąć, a potem sobie jeszcze Superlifta na 11 metrów z powrotem zmniejszyć, żeby no, po prostu tyle nie zamiatał z tyłu i dopiero wtedy się będziemy mogli obracać i odłożyć to na dół. Także na chwilę obecną, jak już odpięliśmy balast paletę, no to cały tak naprawdę ciężar jaki mamy, no to jest, że tak powiem, trzymany przez żurawia, który ma jakby swój własny podstawowy balast, nie mamy nic balastu z tyłu. Bardzo powolny proces, żebyśmy sobie tego lifta, Superlifta, czyli to ramię z tyłu, przenieśli do przodu o te 5 metrów prawie na 4 metry, bo z 15 jedziemy na 11. No trzeba bardzo powoli, bo nie możemy się ani wychylić w jedną, ani w drugą, czyli cały czas operator musi mniej więcej obserwować i trzymać metry. Dobra, no to teraz już jak może pokazać, mamy 11,5 metra promień Superlifta. W parametrach jesteśmy, nawet troszeczkę bardziej weszliśmy na siebie, bo mamy troszkę miejsca pod wysięgnikiem. Mamy po 2-3 osoby na linkach z dołu, mamy chłopaków na radiach, żeby sobie to ładnie kręcili. Może pokażesz, jak tutaj już najeżdża. No i kręcimy się pomału obrotem w prawo i zjedziemy tym na dół, potem się już będziemy bawić jeszcze w przejeżdżania i inne cudy. Artur, skontruj, Artur, skontruj, Artur, skontruj. No nie, dobra, okej, tak to ma iść, dobra. Popuszczaj, Artur, popuszczaj. No teraz drugą ciągniecie. Na razie Artur luz, Artur luz, Artur luz, Artur luz. Ja będę mówił, kto ma ciągnąć. Grzegorz, pociągnij pomału, Grzegorz, o tak, Grzegorz, ciągniemy troszeczkę, tak. Dobra, wystarczy. Dobry jest, no. Artur, musicie troszeczkę skontrować. Tutaj, żeby twoi nie ciągnęli, Artur musi troszeczkę skontrować. Minimalnie, żeby go za mocno nie kręciło. Wystarczy, Grzegorz. Kręcimy. I możesz już linką na dół jechać dosyć szybko. Śmiało liną na dół, Patryk. Śmiało. Jak coś, to można dalej jechać obrotem. No to jedziemy obrotem i jedziemy linką na dół cały czas. Na zakończenie podjedziemy sobie o raz, 2, 3, 4, 5 metrów jeszcze, po to, żeby w te oto piękne kubki piasku, które mają służyć jako podpórki, żebyśmy w nie sobie mniej więcej trafili. Balast palety pomału.
11 metrów. 11. Witamy wszystkich bardzo serdecznie już dawno po wyciąganiu starej suszarki na zakładzie w Biskupcu. Niestety technologia tutaj troszeczkę zawiodła i po prostu materiał, który mieliśmy nagrany na zakończenie odcinka się skasował i go po prostu nie ma, dlatego edytorzy poprosili mnie, żebym dograł odcinek, to znaczy zakończenie tego odcinka już osobno. Już jest grudzień, więc troszeczkę czasu minęło od całej operacji. Kilka słów podsumowania. Jak widać, udało się nam to fajnie podnieść. Generalnie nie było żadnych większych problemów. Musieliśmy się dopasować do tego, żeby ten element tam ładnie, równo wstał. No, ten środek ciężkości, który mieliśmy podany, nie był dokładnie taki, jak tutaj producent wcześniej podawał. No ale wiadomo, to była stara suszarka, tam mogło być troszeczkę jeszcze materiału. W niej było troszeczkę też rzeczy, które było ponaprawiane w niej, więc tutaj się jakby nie dziwimy. Do tego się dosyć szybko dopasowaliśmy. Natomiast wszystko inne poszło dosyć szybko. Jak widzieliście, było bardzo ciasno. Wszystkie te ruchy, które się odbywały, były bardzo powolne. Nie chcieliśmy, żeby się to rozbujało, nie chcieliśmy, żeby to nigdzie do niczego dobiło. Bardzo powoli też spróbowaliśmy się tym kręcić, żeby nie dobić do wysięgnika. Jak odpięliśmy tacę, to widzieliście, że cały ten proces skracania superlifta z 15 do 11 metrów, to wszystko bardzo długo trwało, ale no, tu przy takim elemencie nie ma się co śpieszyć, tu musiało być wszystko w 100% bezpiecznie. Był też taki plan, żeby z nowym jechać od razu po wyciągnięciu starego, jeszcze w nocy, ale podjęliśmy jednak decyzję, że to już jest za późno, wszyscy są zbyt zmęczeni, więc byłoby to troszeczkę zbyt ryzykowne, żeby brać i jechać jeszcze z nowym elementem, gdzie trzeba było jeszcze do tego przygotować, zapiąć, więc raczej nie byłoby to bezpieczne, żebyśmy to robili do rana. W związku z tym będziemy mieć jeszcze 4. odcinek z wkładaniem nowego, gdzie będzie kilka rzeczy, które się troszeczkę różnią od wyjmowania starego i zobaczymy, czy ktoś tutaj zauważy, jakie to są rzeczy. Poza tym mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że też niektórzy, którzy nas oglądają, coś cennego się tutaj z tego nauczą. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, uwagi dotyczące tego podnoszenia, to chętnie w komentarzach na to odpowiemy na tyle dobrze, na ile potrafimy. I zapraszamy do oglądania ostatniego odcinka z Biskupca finałowego składania nowej suszarki. Pozdrawiam i nie zapomnijcie zasubskrybować, nacisnąć dzwoneczków i tych wszystkich innych bajerów, które tam na YouTubie są i będziemy za to bardzo wdzięczni. Dziękuję.